Kreml zaczyna oszczędzać tam, gdzie nie powinien, szykują się kłopoty. Chiny, wbrew temu, czego spodziewa się Putin, ponownie odmawiają budowy gazociągu Siła Syberii 2. Następnie Rosja rozważa całkowity zakaz eksportu zbóż, później sprzedaż buldożerów do Rosji wzrosła 4-krotnie i na koniec, czy giełda w Petersburgu padła łupem oszustów. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Bez przedłużenia zaczynamy nasz program. Zaczynamy od Paska i Pawła. Paska Pawła. Słuchajcie, na giełdzie petersburskiej, na giełdzie moskiewskiej dosyć stabilnie, jeżeli chodzi o waluty. Małe różnice w tym momencie dolar, euro i yuan spadają. Jeżeli chodzi o wskaźniki giełdowe, no też akurat spadają. Jeżeli chodzi o gaz, też spada. Jeżeli chodzi o Brent, w tym momencie też spada. Czekamy tak naprawdę na spotkanie, przełożone spotkanie OPEC, bo nie ma zgody na cięcia. Zobaczymy, na kolejne cięcie, tak? Zobaczymy, czy kraje dojdą do jakiegoś porozumienia. Ponieważ ten temat nie dotyczy Rosji, więc ja go nie będę rozwijał i przejdziemy sobie do krótkich informacji z Rosji, a one są dosyć ciekawe. Przewodniczący, akurat tu z Rosji pierwsza nie jest. Ale Przewodniczący Kongresu USA obiecuje zatwierdzić pomoc dla Ukrainy przed świętami Bożego Narodzenia. No to będzie ładny prezent dla Ukrainy. Tak, tam jest mowa, oni chcą to cały czas połączyć albo wcześniej zatwierdzić pomoc dla Izraela. Demokraci nie zgadzają się na to. Wydaje się, że ta pomoc będzie łączona i ona się pojawi. Natomiast mamy informacje z rosyjskiego Krymu i również z części wybrzeża rosyjskiego na temat wczorajszego dnia. Sztorm na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego zamknął porty i zakłócił transport głównych ładunków eksportowych, w tym ropy naftowej i zboża. Niewysłane towary zostaną przesunięte na grudzień. Tak, ten sztorm był dosyć poważny. Nie wiem, czy widzieliście filmy, ale Soczi mocno zniszczone, jakieś trasy kolejowe, linie wysokiego napięcia, nawet budynki się zawaliły z podmycia fundamentu, więc bardzo duży sztorm. Fale miały po kilka, chyba 6-7 metrów z tego, co gdzieś czytałem, więc no dosyć... Ale nie przeszkodziło to dwóm pijanym Rosjanom w Sewastopolu kąpać się, więc też można. I nigdy nic nie przeszkadza. Rosjanom w życiu nigdy nic nie przeszkadza. Nawet spadki oszczędności. Słuchajcie, udział depozytów walutowych w oszczędnościach gospodarstw domowych w bankach według Banku Centralnego spadł do najniższego poziomu w całej historii obserwacji, 9,4% na koniec października. Mamy koniec listopada, podejrzewam, że następne dane będą jeszcze mniejsze. I to ważny punkt, bo część gazet i propagandy rosyjskiej będzie to podnosić jako wielki sukces, że Rosjanie wolą oszczędzać w rublach i to wskazuje na umocnienie rubla. Natomiast odpowiedź jest bardziej prozaiczna. Rosjanie boją się trzymać dewizy w bankach, wolą w domach. Nie wiadomo, co się zdarzy jeszcze w tym roku albo w przyszłym roku, jakie plany tutaj ma Kreml, jeżeli chodzi o depozyty walutowe. Tak. Mamy informację od wiceministra spraw zagranicznych Rosji, Ryabkowa, który powiedział, że na Ukrainie Stany Zjednoczone ponownie nadepną na wietnamskie i afgańskie grabie. Kto sprowadza na Ukrainę wietnamskie grabie? Nie wiem. Znaczy i afgańskie to też. Tak. Stadion Helsinki Hall w Finlandii może zostać wywłaszczony w ramach nowych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej. Czyli stadion należał do Federacji Rosyjskiej w Helsinkach. Też ciekawe. Tak. Część było tam udziału rosyjskiego.
Mamy informację od Kadyrowa, który zapowiedział wysłanie kolejnych 3 czeczeńskich oddziałów bojowników na wojnę w Ukrainie. No i tutaj odsyłamy do naszego wczorajszego programu na temat Kaukazu i cięcia dotacji, subwencji dla regionów, w tym dla Czeczenii. Chyba coś nam zawisło, przynajmniej ja tak widzę. To w takim razie postaramy się to dalej kontynuować. Ponad 40 rosyjskich firm z udziałem państwa uzyskało prawo do utajnienia informacji o swojej działalności. Lista takich firm znajduje się w dekrecie prezydenta Rosji Władimira Putina z dnia 27 listopada 2023 roku. Na liście 13 pozycji i spadła na 60. miejsce w rankingu wiodących ośrodków naukowych świata publikowanych przez czasopismo Nature. Teraz się zamieniliśmy nazwiskami, ale możesz kontynuować następne wiadomość. Ostatnia shortowa. Okej, po aferze paliwowej, kurczakowej czas na aferę drzewną. Prokurator generalny Igor Krasnow zainteresował się publikacjami medialnymi o gwałtownym wzroście cen drewna opałowego w Rosji i polecił swoim podwładnym podjęcie działań mających na celu zwiększenie dostępności drewna, które jest niezbędne mieszkańcom do ogrzewania w zimie, a czeka ich jeszcze najprawdopodobniej afera zbożowa. No i słuchajcie, dosyć ważna teraz informacja dłuższa, bo pojawiają się nowe, nieprzewidziane oszczędności w takich miejscach, których byśmy się nie spodziewali. Szykuje się seria błędów ze strony reżimu. Po zapowiedziach cięcia dotacji dla regionów rząd planuje zamrozić pensje urzędników państwowych, w tym pracowników organów spraw wewnętrznych, prokuratorów i sędziów. Wynagrodzenie urzędników, asystentów posłów, senatorów, także sędziów, prokuratorów i śledczych zostaną zwaloryzowane od 1 stycznia 2025 roku. Ustawę taką podpisał prezydent Rosji Władimir Putin. Jednocześnie środek ten nie będzie miał wpływu na wojsko i funkcjonariuszy organów ścigania. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024. Do tej pory mieliśmy indeksację, która powinna wynosić 4,5%. Dlaczego 4,5%? Bo taka była mniej więcej, takie były odczyty inflacyjne. Pod koniec mamy wyższe te odczyty inflacyjne, natomiast jak spojrzymy na cały rok, no to tak to mniej więcej wygląda. Mateusz, porusz się, bo ja nie wiem, czy zamarłeś, czy... dobrze. Skoro jesteś z nami, to dobrze. Natomiast rząd, i to jest ciekawostka, zaproponował, aby w 2024 nie przeprowadzać waloryzacji nie tylko pracowników spraw wewnętrznych, ale również Federalnej Służby Penitencjarnej, Federalnej Służby Komorniczej, Federalnej Służby Celnej i Państwowej Straży Pożarnej, w tym również pracowników wojska i bezpieczeństwa. No i tutaj okazało się, że musiał sam Putin interweniować, żeby te zmiany wycofać w dalszych czytaniach. I to jest coś, co pokazuje, że rząd usilnie szuka pieniędzy. Sam brak indeksacji dla części pracowników spraw wewnętrznych da oszczędności 36 miliardów rubli, natomiast tutaj były szersze plany, a przypomnijmy, że w przyszłym roku będzie rekordowy budżet na obronę i bezpieczeństwo. W części jawnej to będzie 14 bilionów rubli, czyli to jest około 150 miliardów dolarów, a jeszcze mamy część tajną, w której również są różnego rodzaju
zapasy na obronność i bezpieczeństwo. I okazuje się, że tym samym 40% budżetu zostanie wydane na organy ścigania. No i tutaj pamiętajmy o tym, że w sumie jeżeli chodzi o rząd, to rząd ma nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o wydatki wojskowe, dlatego że one są w rublach. Natomiast z jakiegoś powodu zdecydował się ograniczyć. Jeżeli Was ten temat interesuje, dlaczego to ogranicza i dlaczego szuka oszczędności, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wojsko oraz no, jak gdyby aparat ten siłowy, to piszcie, zrobimy na ten temat komentarz. Tak, a jeżeli nie da się za bardzo ograniczyć wydatków, no to trzeba szukać dochodów. Dochody najłatwiej się znajduje przy sprzedaży surowców, a najlepszym odbiorcą surowców mogłyby być Chiny. Natomiast Chiny, wbrew temu, czego spodziewa się sam Putin, ponownie odmawiają finansowania siły Syberii 2. Mamy w sumie nowy komunikat, choć brzmi bardzo podobnie do naszego komunikatu sprzed miesiąca czy sprzed 2 miesięcy. Projekt gazociągu Siła Syberii 2, który Kreml ma nadzieję rozszerzyć na Chiny, aby zastąpić utracony przez Gazprom europejski rynek, w dalszym ciągu nie doczekał się szczęśliwego finału. Chiny wciąż nie chcą inwestować ani jednego juana w nowy gazociąg. Nie oferują Rosji partycypacji wielomiliardowego rachunku za budowę. Dodatkowo wysuwają nowe żądania obniżek na rosyjski gaz. Tak podaje chińska prasa. Pekin doskonale rozumie, że może dyktować swoje warunki i że ma znacznie silniejszą pozycję niż Rosja. Według chińskiej prasy presja wywierana jest na poziomie głów państw i sprowadza się do tego, że Chiny chcą za rosyjskie surowce płacić jak najmniej. Gaz, który pompuje gazociągiem Gazprom siłą Syberii, kosztuje już Chiny niemal o połowę mniej niż kraje europejskie. Według rosyjskich materiałów budżetowych w roku 2024 średnia cena wyniesie $297 za 1000 metrów sześciennych wobec $501 za 1000 metrów sześciennych dostarczanych do Europy i Turcji. Te dane pragnę zadedykować tym, którzy radośnie głoszą: Europa i USA to nie koniec świata, można sobie znaleźć klientów gdzie indziej. Owszem, można też jeść spleśniały chleb, oba te pomysły nie skończą się dobrze. Według prognoz rządowych w przyszłym roku rabat dla Chin wzrośnie do 46% i ceny kształtować się będą jeszcze ciekawiej, gdyż na poziomie $271 dla Chin i $481 dla Europy. Nieźle, nie? Ale to nie wystarczy Chinom, bo można przycisnąć temat siły Syberii 2, można żądać kolejnych dużych obniżek. Jeśli chodzi o budowę, Pekin chce mieć pewność, że nie wiąże się ona z żadnym ryzykiem ani kosztami. Rosja jest stroną, która w całości zapłaci rachunek. Po wyłączeniu dostaw gazu do krajów europejskich Gazprom zaobserwował $1 billion straty netto w zeszłym roku i stanął w obliczu luk gotówkowych, na których pokrycie będzie musiał wydać, a właściwie już wydał, 2/3 rezerw gotówkowych zgromadzonych na rachunkach przez te wszystkie poprzednie lata. Z 2 bilionów rubli poduszki finansowej, którą miał Gazprom przed rozpoczęciem wojny, do lipca tego roku zostało ledwie 700 miliardów rubli. Do przyszłego roku w takim tempie wyczyszczą się z tej kasy, ale mimo to Putin nie ma prawie wyboru. Rosyjski prezydent znajduje się pod ogromną presją, ponieważ jeśli rurociągi nie zostaną zbudowane, gazociągi nie zostaną zbudowane, Rosja nie będzie miała gdzie składować ogromnych ilości gazu. Po utracie kontraktów w Europie, na które sprzedawali około 150 miliardów metrów sześciennych rocznie, Gazprom zmuszony był do ograniczenia wydobycia o 1/4, co było rekordem w jego historii.
Putin spodziewa się sprzedać Chinom 100 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, 5 razy więcej niż obecnie, oczywiście po wybudowaniu siły Syberii dwójki, ale oprócz koncesji na rzecz Pekinu trzeba zapłacić także Mongolii, przez które terytorium ma przebiegać gazociąg. Jak dotąd władze w Ulan-Bator nie udzieliły Moskwie pozytywnej odpowiedzi, chociaż Putin się chwalił, że jest już prawie wszystko dogadane po spotkaniu z prezydentem Mongolii. Natomiast Mongolia zaprzecza. I jak dotąd nie omówiono ani ceł, ani cen, ani podatków. Można więc śmiało powiedzieć, że w sezonie budowlanym 2024 nie będzie nic. Jak sami widzicie, dużo nowych szczegółów, temat znamy coraz lepiej, coraz dokładniej, ale efekt końcowy jest dalej bez zmian. Gazprom i Putin mają w tej kwestii niezwykle trudne zadanie przed sobą, a czas tyka. Nie ma co robić z gazem, a skarbiec Gazpromu, jak i samej Rosji topnieje w oczach. Mamy, słuchajcie, też informacje takie dochodzą, że Gazprom znowu zaczyna palić gaz, tak jak było to w zeszłym roku. A dlaczego? No, żeby nie zamykać niektórych swoich pól odwiertów, no licząc, że być może sytuacja w przyszłym roku się zmieni. Zobaczymy też, jaka będzie zima, tak, na ile będzie mroźna, bo jeżeli będzie mroźna, no to troszeczkę ten Gazprom wbrew pozorom to ratuje, ale jeżeli będzie ciepła w Rosji zima, no to niedobrze. Niedobrze dla Gazpromu oczywiście, a dobrze dla Europy. Natomiast mamy następną informację, która wydaje się z rejonów science fiction, ponieważ Rosja rozważa całkowity zakaz eksportu zbóż i jest to związane z obawą na temat braków tych zbóż na rynku wewnętrznym. Tutaj rosyjscy urzędnicy, jak i rosyjski rząd rozważa wprowadzenie zakazu eksportu zbóż, w tym pszenicy, jęczmienia, kukurydzy i żyta. Ja kiedyś mówiłem, że na tym życie będzie najsłabiej i tam w sumie ten zakaz już powinni wprowadzić, bo to żyto jest używane do wyrobu przynajmniej części pieczywa w Rosji, a wszystko wskazuje, że mogą pojawić się braki. I tutaj mówi się o tym, że rząd rozważa wprowadzenie tego zakazu, jeżeli ilość zbóż osiągnie krytyczny poziom 10 milionów ton. Tak wynika z protokołu grupy roboczej do spraw pozataryfowych środków regulacyjnych w handlu zagranicznym. Według ministra rolnictwa krytycznie niski poziom resztek zbożowych wynosi 10 milionów ton, co wystarczy na około 1,5 miesiąca, jeżeli chodzi o ten rynek wewnętrzny. Oblicza się go na podstawie rocznego zużycia Rosji, które wynosi około 85 milionów ton zboża, a więc w sumie sporo. Rosjanie jedzą tego zboża, czy go zużywają. Opierając się na wynikach dyskusji, Ministerstwo Rolnictwa uznała celowość w zakresie comiesięcznego monitorowania resztek zbożowych w przypadku wykrycia spadku do krytycznego niskiego poziomu. Zaleca przygotować dla Ministerstwa Przemysłu i Handlu i Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego propozycję najszybszego ustanowienia tymczasowego zakazu wywozu zbóż Federacji Rosyjskiej. I tutaj mamy w prasie rosyjskiej wymienione informacje na temat poszczególnych ministerstw, ich stanowiska. Natomiast też jest kilka artykułów na temat takiej analizy, dlaczego Rosji może brakować teraz zboża i gdzie jest problem. No i tu wskazuje się takie dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o zboże, Rosji brakuje wysokiej jakości elewatorów, w którym produkty będzie można przechowywać przez dłuższy czas bez utraty jakości. No i tutaj też się wskazuje, że taki zakaz eksportu spotkał się z dosyć dużym niezadowoleniem, jeżeli chodzi o producentów, ponieważ oni nie mają jak przechowywać tego zboża i muszą go sprzedawać na bieżąco. A tutaj sankcje nie ułatwiają, jeżeli chodzi o ten rynek, sytuacji.
Szef Związku Zbożowego Arkadii Złoczewski zasugerował, że w ostatnim czasie zboże jest eksportowane z Rosji aktywniej niż w poprzednich latach, więc ewentualny zakaz może mieć z tym związek. Ministerstwo Rolnictwa natomiast, biorąc pod uwagę duże salda przeniesień z ubiegłego roku i wysokie zbiory w 2023, twierdzi, że kraj posiada wystarczające rezerwy. Na pytanie jednak, czy rząd zamierza zakazać eksportu, resort odsyła do oficjalnych komunikatów informujących o monitorowaniu stanu rezerw. A więc mamy sytuację, i to jest bardzo ciekawa sytuacja, w sumie też nadaje się na jakiś komentarz. Dlaczego? Dlatego, że ten eksport tak silnie nie rośnie w tym roku, a widzimy, że problem jest, no bo oni by się nie zbierali, jakby tego problemu nie było, by nie monitorowali i nie byłoby pewnej paniki, jednak można powiedzieć, a więc tam sytuacja wygląda nieciekawie, co rodzi podejrzenie, że mamy kopię sytuacji z rynku paliwowego czy z rynku kurczakowego, czyli drobiowego, gdzie prawdopodobnie pojawił się, zresztą o tym też mówiliśmy, że takie głosy dochodziły, szary eksport tego zboża, czyli oficjalnie ministerstwo zakazuje sprzedaży poniżej pewnych kwot, natomiast na rynku wewnętrznym ktoś to zboże kupuje i wywozi z Rosji. I tutaj możemy się spodziewać za jakiś czas jakichś informacji prasowych, moim zdaniem, na ten temat, jak wielki to jest proceder. Natomiast to pokazuje, że na paliwach, na kurczakach, na zbożu, i teraz będziemy wymieniać kolejne gałęzie, gdzie taki proceder prawdopodobnie się odbywa. Dzięki temu część pośredników i część firm, które handlują produktami spożywczymi, ale nie tylko, no ma się dobrze. Czy te schematy cały czas są bardzo podobne? My przejdźmy do następnego tematu i wróćmy na chwilę do Chin, właściwie do Rosji w współudziale z Chinami. Sprzedaż buldożerów do Rosji z Chin wzrosła 4-krotnie. I gdzie jeszcze Chińczycy zwiększają swoją obecność? Chiny grają na siebie i zawsze chcą zyskać jak najwięcej, o tym wiecie, w sytuacji, gdy zachodni producenci się wycofali, to Chińczycy przejmują pałeczkę i mam dla Was kilka przykładów. Dostawy buldożerów z Chin do Rosji wzrosły w ciągu ostatnich 2 lat 4-krotnie. W okresie styczeń-październik tego roku rosyjscy nabywcy kupili takie maszyny za ponad 2 miliardy dolarów w porównaniu do 500 milionów dolarów w tym samym okresie w roku 2021. Na drugim miejscu pod względem dynamiki wzrostu chińskiego eksportu znajdują się monitory i projektory. O ile w 2021 wolumen takich dostaw sprzętu wynosił nieco ponad 500 milionów dolarów, w 2023 już jest to ponad 1,2 miliardy dolarów. I to są statystyki oficjalne publikowane przez Generalną Administrację Ceł Chińskiej Republiki Ludowej. Chiny zwiększyły dostawy do Rosji nie tylko towarów przemysłowych, ale także sprzętu AGD. Ogółem w ciągu 10 miesięcy tego roku Chiny wyeksportowały do Rosji towary o wartości 90 miliardów dolarów, czyli niemal 2 razy więcej niż w tym samym okresie w roku 2021. Zdaniem ekspertów wdającej się przewidzieć przyszłości zależność od chińskiego przemysłu i eksportu będzie coraz większa. My o tym mówiliśmy kilkukrotnie. Jak widać, to się potwierdza. Wynika to z faktu, że konkurencja na rynku rosyjskim jest sztucznie ograniczona. Nisze na rynkach towarowych stopniowo się uwypuklają, należy je zapełnić, dlatego potencjał wzrostu importu z Chin utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i w ciągu najbliższych 3 do 5 lat będziemy świadkami takiego wzrostu, powiedział jeden z ekspertów w rosyjskiej prasie. Zwrócono również uwagę na ciekawy temat, o którym mówiliśmy dosyć rzadko. Dla przykładu monitory. Jak często Wam się psuje monitor? Raz na kilka lat, prawda? Sankcje na tego typu urządzenie są stosunkowo nowe. Kilka miesięcy po wprowadzeniu sankcji w wielu sklepach i magazynach wciąż mieliśmy towary zachodnie. Obecnie wkraczamy w etap, że zauważalne są luki, że po prostu wyczerpywane są te zasoby.
dotychczasowa obecność chińska na rynku powinna w takim razie przyspieszyć w każdym nadchodzącym miesiącu, bo raczej zapowiadana przez Putina zastępowalność importu rodzimą produkcją nie nastąpi w takim zakresie, zwłaszcza właśnie jakiejś takiej technologii. Więc to, co nie było takimi towarami pierwszej potrzeby i było składowane, to po wejściu sankcji to jeszcze kilka miesięcy trwa, zanim te towary zejdą z tych wszystkich magazynów i sklepów. I teraz to następuje. Paweł, już po czesku do Ciebie mówię. Słuchajcie, mamy informację z Petersburga dotyczącej giełdy. My wczoraj informowaliśmy, że ta giełda się zamyka i ogłosiła upadłość, natomiast okazuje się, że chyba tak nie jest. Bank Centralny przeanalizuje sytuację z wnioskiem o upadłość giełdy w Petersburgu i działaniami z akcjami spółki pod kątem manipulacji na rynku, poinformowała agencja Interfax. W poniedziałek, czyli wczoraj, moskiewski sąd arbitrażowy odmówił zarejestrowania wniosku o upadłość giełdy. Powodem odmowy były nienależyte sporządzenie dokumentów oraz naruszenie procedury zgłaszania. I tutaj giełda natomiast oświadczyła wczoraj, że nie przedłożyła żadnych dokumentów sądowi polubownemu. I to jest ciekawe, bo wygląda na to, że w najbliższym czasie SPP Exchange, czyli giełda petersburska, planuje odwołać się do organów ścigania i wszcząć śledztwo w sprawie nielegalnego składania wniosków o ogłoszenie upadłości przez przestępców. Tutaj wczoraj cała rosyjska prasa o tym pisała. My również. Okazuje się, że to prawdopodobnie nie zarząd tej giełdy złożył te wnioski. Pytanie jest, kto złożył wnioski, bo wnioski zostały zgłoszone i przez kogoś podpisane. Należy pamiętać, że oszuści mogą wykorzystywać aktualną agendę informacyjną do prowadzenia działań przestępczych. Giełda Petersburga prosi o uważne przestrzeganie wszelkich informacji, które mogą pojawić się w związku z nią i nie prowadzić impulsywnych działań. No słuchaj, bardzo ciekawa informacja. Ja mam, Paweł, takie pytanie, bo ja pisałem i czytałem w zeszłym tygodniu informację, że prezes tej giełdy podał się do dymisji, prawda? Tak. Najprawdopodobniej powstał chaos informacyjny i oszuści wykorzystali to. Bo jeszcze pewnie nie było decyzyjności, ktoś nie wiedział, zaczęli puszczać sobie jakieś maile, coś. Też druga wersja, zobaczymy, która jest prawdziwa, bo nie wiemy w sumie, że to część zarządu nie posiadająca odpowiednich pełnomocnictw złożyła jednak ten pozew. I druga część... Dwie takie informacje, tak, a druga część powiedziała, że to oszuści. Nie wiemy, czekamy na wyjaśnienie sprawy, no niesamowicie ciekawa jak dla mnie. Rosja ma się w porządku, informacja. Nie wiadomo, czy giełda zbankrutowała, bo nie wiadomo, kto wysłał wniosek o upadłość. Tak jest. No myślę, że w przeciągu tygodnia powinniśmy się dowiedzieć, tak, jak to wygląda, chyba że zostanie utajnione. Bo tutaj mamy też informację, ludzie nie będą wiedzieli, czy giełda jest bankrutem, czy nie? Że słuchaj, 40 firm, jest dekret z wczoraj prezydenta, 40 firm może utajniać informacje o swoich przychodach i dochodach, w tym Rosniefti i inne spółki naftowe i gazowe. A więc już niedługo nic się nie dowiemy, jeżeli chodzi o ich wyniki. Już teraz część mogła utajniać, a teraz już mogą tak na legalu wszystko utajniać. Natomiast na koniec, słuchajcie, złota myśl rosyjskich polityków. No i teraz cytuję panią Margaritę Pawłową, członkinię Rady Federacji z obwodu czelabińskiego. Tak, to tam, gdzie był ostatni wybuch. Co ona powiedziała? Cytuję. Hodowanie młodych kobiet z wyższym wykształceniem jest błędem, ponieważ brakuje funkcji rozrodczych. W rezultacie mamy pokolenie 40-letnich nieszczęśliwych kobiet, które nie spełniły się ani jako matki, ani jako kobiety i nie wiedzą, czym jest dom. Pamiętajcie, nie hodujcie kobiet z wyższym wykształceniem. Tak radzą rosyjscy politycy. Dziękujemy Wam serdecznie za dotrwanie do końca. Miłego dnia. Miłego dnia życzymy. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.